Czasem może się zdarzyć, że będziemy chcieli przemieścić nasze rybki z jednego miejsca na drugie. Możliwe, że się przeprowadzamy do innego miasta, albo też mamy na rybę, które postanowimy sprzedać na drugi koniec kraju. Jak przygotować taką rybę do transportu? Oczywiście najlepiej będzie ją zapakować w worek, gdyż to zamortyzuje wszelkie wstrząsy w jakimkolwiek transporcie, ale opcjonalnie, jeśli ktoś ma krótki dystans do przejechania, można po prostu rybkę zapakować w wiadro, nie nalewać za dużo wody i jakoś powinna dojechać. Jak przygotować rybę do transportu w worku? Do tego celu będziemy używać worków akwarystycznych. Ja mam tutaj akurat takie duże, ale ich plusem, oprócz tego, że są duże i ryby mogą jechać razem, co też wpływa na ich poziom stresu, jest to, że nie mają rogów, więc są bardzo dobre, nie będą ranić ryb i też ryba ma mniejszą szansę, że ten worek jakoś uszkodzi. Będę teraz napełniać worek wodą z akwarium. To są akurat duże worki, więc nieporęcznie mi będzie go wsadzać do akwarium. Mam już wodę z akwarium przygotowaną w wiaderku i sobie po prostu ją przeleję. Zasada jest taka, że powinno być 1/3 wody i 2/3 powietrza. Ryba powinna być przykryta wodą. I musimy też sobie tak przemyśleć, czy worek będzie jechał na stojąco, czy może lepiej na leżąco, żeby ryba miała większą powierzchnię do pływania. W każdym razie ryba cała powinna być zakryta wodą, ale też nie możemy nalewać za dużo wody, gdyż tutaj powietrze jest bardzo ważne. Mam tutaj nalaną wystarczającą ilość wody, żeby przetransportować kilka małych rybek. To mogą być na przykład małe ranczu albo małe rełkiny. A teraz trik, jak zamknąć ten worek. Należy go otworzyć na maksa i ścisnąć. Tadam. Mamy, nawet mniej mamy wody, ale tyle wystarczy. Woda i powietrze. I teraz tak. Robimy taki rulon. Jak widać, worek jest dobrze wypełniony powietrzem. Zginamy, trzeba zgiąć i zawiązujemy gumką. Dobrze jest na wszelki wypadek pakować ryby podwójnie. Możemy zapakować tak, że teraz ta góra pierwszego worka będzie dołem tak naprawdę, ale możemy po prostu zapakować podwójnie, zwłaszcza jeśli mamy te worki, które są trochę droższe, ale bez tych rogów. Ewentualnie jeśli mamy worki z rogami, można te rogi podkleić taśmą klejącą i stworzyć właśnie taki okrągły, opływowy worek. Z drugim workiem robimy dokładnie to samo. Zakręcamy, zginamy i zawiązujemy gumką. Tak wygląda nasz worek przygotowany do transportu. Jest wystarczająca ilość wody, żeby zakryć małe rybki. Tutaj spokojnie kilka małych rybek przeżyje podróż około 24 godziny, może nawet więcej. I jest też wystarczająca ilość tlenu w razie, gdyby wystąpiły jakieś opóźnienia w podróży, zwłaszcza jeśli wysyłamy na przykład pocztą czy kurierem. Trzeba mieć na uwadze to, że czasami mogą wystąpić jakieś opóźnienia. Także wysyłając rybę, warto zwrócić uwagę na to, jaka jest pora roku i ewentualnie nakleić specjalne naklejki, które będą ogrzewać worek, albo też nie wysyłać, kiedy są naprawdę wielkie upały, żeby ryby nam się po prostu w tym worku nie zagotowały. Jeśli komuś nie udaje się zrobić takiego kształtu, co nie jest, jak widzicie, specjalnie trudne, to można sobie dopompować trochę powietrza, biorąc rurkę od napowietrzacza i po prostu dopuścić trochę powietrza. Tak przygotowane worki możemy sobie wsadzić do pojemnika, który jest wykonany ze styropianu. Dodatkowo będzie on amortyzował wszelkie wstrząsy, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy samochodem, a jeszcze na przykład po jakichś wyboistych drogach. A także jeśli wysyłamy ryby kurierem czy pocztą, gdzie pomimo oznaczeń też można się spotkać z tym, że prawdopodobnie te kartony będą rzucane z miejsca na miejsce, więc jest to bardzo dobra opcja. Poza tym też oczywiście pomaga zachować temperaturę. Jeśli na przykład podróżujemy
przygotujemy sami. Możemy też włożyć takie rybki do lodówki turystycznej, która też będzie ustawiona na odpowiednią temperaturę, żeby nie było zbytnich wahań temperatury w worku. Tak przygotowane do transportu rybki z pewnością dadzą radę przeżyć 1 czy 2 dni w transporcie bez dużego uszczerbku na zdrowiu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek.